Powiedzieć, że Suspiria to jest bardzo dziwny film, to tak jak powiedzieć, woda jest mokra. Jest to, cytując Kabaret, oczywista oczywistość, ale w tym filmie więcej rzeczy się zgadza niż nie. Dobrze wiesz, że na początku zawsze mówię, ok, no to fabuła mniej więcej wygląda tak. No i z tym jest właśnie problem w tym filmie Dario Argento, bo kiedy zacząłem oglądać ten film, już tak w połowie gdzieś mniej więcej byłem, mówię, ja oglądam film braci Marx. Bo tak naprawdę fabuła tylko i wyłącznie jest po to, ażeby przedstawić coś innego. Nie to, że mamy fabułę i ona jest ważna, bo chcemy się dowiedzieć, kto zdradził, kto zabił, kto i tak dalej, i tak dalej. Nie, tutaj fabuła gdzieś tam jest. Toczy się, powiedzmy, z tyłu, totalnie plan trzeciorzędny, ale najważniejsze jest nam pokazanie, jak w przypadku braci Marx, komedii, sketchów, żartów i tak dalej, tutaj całej tej grozy. Punktem wyjścia jest dziewczyna, która jedzie do Niemiec, do szkoły baletowej uczyć się, no i tam zaczynają się dziać dziwne rzeczy. No i tyle musi tobie wystarczyć, bo rzeczywiście więcej na temat tego filmu nie da się powiedzieć, bo gdy zaczynałem właśnie go oglądać, no to tak mówię, okej, no w porządku, zobaczymy. Argento, widziałem już kilka jego filmów, wiem co będzie. Na początku będzie ważna rzecz, którą pewnie potem będziemy musieli sobie przypomnieć i tak dalej. No, niewiele się pomyliłem, ale zastanawiałem się, dobra, ale o co chodzi? O co chodzi? No oczywiście jest to pierwszy film z tak zwanej trylogii Matek. Jak najbardziej. Pierwszy część, potem będzie Inferno i potem po wielu, wielu latach powstanie trzecia część. Oczywiście to będzie omówione nie w sensie chronologicznym, tylko oczywiście trzecia część dopiero za jakiś czas, bo to był bodajże 2017 rok, a wiadomo, że akurat filmy Dario Argento omawiam chronologicznie. Więc oglądając ten film, no zaczynamy z wysokiego C. Słuchaj, powiem w ten sposób, ta akcja z sercem na początku, nie będę więcej zdradzał, grubo, naprawdę jest grubo i to Dario Argento przyzwyczaił nas, że kiedy już mamy zbliżenia, to one są niemalże ekstremalne, wiesz, nie to, że widzimy tam powiedzmy gdzieś oko, tylko już jak coś, to widzimy i źrenicę. Nie to, że widzimy klatkę piersiową, tylko widzimy serce w tejże klatce piersiowej i tak dalej, więc rzeczywiście jest to dosyć poważna sprawa, ale o fabule dużo nie będę mówił, ponieważ ona nie jest istotna. Obejrzałem ten film, mówię, nie no, naprawdę, pocięte jest beznadziejne, jak filmy Barei, tego po prostu się nie da oglądać, ale potem, kiedy się zastanowisz nad tą produkcją i dojdziesz do wniosku, że fabuła tutaj jest drugorzędna. Co jest najważniejsze, ale na pewno jedną z najważniejszych rzeczy, to jest muzyka, obraz i straszenie. Więc zacznę może od muzyki. Zespół Goblin, tak? Zespół Goblin się nazywał i oni stworzyli muzykę. Argento współtworzył tę muzykę właśnie z zespołem Goblin i została ona nagrana przed filmem. To nie tak, że w większości przypadków jest tak, że ok, mamy film, mamy zmontowany i w tym momencie dokładnie pod konkretne sceny nagrywamy ścieżkę dźwiękową. No nie, tutaj rzeczywiście było inaczej. Muzyka jest bardzo dziwna, jest, można by powiedzieć, momentami psychodeliczna, do tego stopnia, że Dario Argento, tak samo jak i oczywiście poprzednie jego filmy, wiedział, że film będzie dubbingowany na angielski. Więc rzeczywiście nie nagrywano, albo prawie w ogóle nie nagrywano tego, co aktorzy mówią. Więc jeżeli będziesz oglądać i tak mówisz, ale ten dźwięk troszeczkę nie bardzo pasuje, to co oni mówią i tak dalej, to dlatego, że prawie nic. Jessica Harper, tak się nazywa aktorka, była bardzo zaskoczona tymże faktem, że prawie w ogóle się tutaj nic nie nagrywało dźwięku i mówi, ona tutaj ma swoją rolę, ma swój tekst, mówi, wczuwa się, a tutaj z planu obok ktoś naparza młotkiem i w ogóle, bo budują jakąś kolejną scenę, kolejny plan. Więc bardzo mówiła, że było to dziwne i bardzo nietypowe, tak, jak najbardziej, ale akurat rzeczywiście taki pomysł Argento był. Włączał tę bardzo nietypową muzykę zespołu Goblin po to, żeby aktorzy jeszcze bardziej wczuli się, jeszcze dziwniej, żeby było rzeczywiście, żeby ten nastrój był bardzo psychodeliczny i to jest jak dla mnie clue tego filmu, ponieważ oglądając ten film mówię, no to nie jest wybitne kino, po prostu oglądam, ale jakiś właśnie przez tę muzykę, a tym bardziej, że miałem założone słuchawki. No, ten film wzbudzał we mnie
niepokój. Nie to, że bałem się, co się stanie, ale po prostu jakiś taki wewnętrzny, irracjonalny strach, że coś jest nie tak, wiesz, na zasadzie, że tu gdzieś ta mucha lata, ona cię denerwuje i nie wiesz, co jest grane. Więc rzeczywiście w tym aspekcie film jest świetny. Dodatkowo pojawiają się takie szeptania. Tam właśnie są takie szeptania w tle. I tak, jak się nazywał? Claudio Simonetti, tutaj mam napisane. Właśnie on, to był wokalista zespołu Goblin, on był właśnie odpowiedzialny za wszelkie te szeptania i w jednym z wywiadów powiedział, te szepty? Oczywiście, że tak. To był bełkot. To było po prostu jakieś bzdury, jakieś głupoty wygadywałem, co mi tylko przyszło na myśl, byle po prostu to zagrało dobrze. Więc jeżeli wsłuchiwałeś się w ten szept, co tam jest mówione, bo to może być ważne. To jest film Argento, tam może być... Nie, absolutnie nie, bo on tam mógł mówić, wiesz, 2 kilo mąki kukurydzianej. Łyżka drożdży. A dodatkowo Robert Kubica był drugi na mecie. I tak dalej. Cokolwiek, no mówić cokolwiek, nie ma znaczenia. Patryk Wega jest świetnym reżyserem. Mógł mówić głupoty i co mówił głupoty, zresztą sam się przyznał, ale to sprawia rzeczywiście, że ten film oglądasz i mówisz, halo, coś tutaj nie gra, coś tutaj rzeczywiście jest dziwnego, coś tutaj jest bardzo, bardzo z innego filmu, coś co nie pasuje i jak najbardziej Argento się to udało świetnie. Mówiłem wcześniej o obrazie, bo tak naprawdę ten film, a właściwie cała trylogia jest napisana na podstawie opowiadań, właściwie historii, które opowiada babcia ówczesnej dziewczyny Dario Argento i ona mówiła właśnie, że kiedyś jak najbardziej uczyła się w szkole tańca, ale musiała uciec z tejże szkoły, bo tam była praktykowana magia, czarownice i tak dalej. No to oczywiście, wiadomo, przełożył przez swoją wrażliwość, przez swój dziwny mózg i wyszło coś rzeczywiście innego, więc gdzieś tam powiedzmy, no na faktach ten film jest, no niespecjalnie aż tak daleko bym poszedł, ale gdzieś tam powiedzmy na jakichś historiach ludowych i w ten sposób troszeczkę baśniowo Argento postanowił podejść do tego tematu, wykorzystał stare techniki, stare technologie, rzeczywiście mówiło się, że to było nagrywane w Technicolorze, potem oni mówią, nie, nagrywaliśmy na nowych kamerach, no oczywiście nowych kamerach ówcześnie, ale potem przetwarzaliśmy to za pomocą papieru albo maszyny Technicolor, żeby uzyskać taki specjalny efekt, więc ten film tak troszeczkę baśniowo wygląda, tak dziwnie, kolory są bardzo wyraziste, oczywiście, że tak, jest to rzecz niesamowita, a tym bardziej, że jak mówiłem, film prawie w całości był kręcony w studio. Specjalnie zostały zbudowane te wszystkie ogromne rekwizyty, nawet ta szkoła baletu, to jak najbardziej też jest dekoracja, wzorowana co prawda na innym budynku, który istnieje, no ale tak rzeczywiście miało to być i tak rzeczywiście to wykonano. I te w ogóle wnętrza, one są tak pięknie, tak wycyzelowane, jak, no znowu się posłużę powiedzmy anachronizmem z Pana Kleksa, z podróży Pana Kleksa. Patrzymy i to po prostu było przerost formy nad treścią i jak najbardziej w tamtym może przypadku. Tutaj no to sprawia, że dodaje tej całej otoczki dziwności, tego ja wiem, że to słowo już padło dzisiaj wiele razy, ale z braku laku trzeba używać, tej rzeczywiście otoczki, która sprawia, że niby wszystko jest w porządku, bo mamy oczywiście jak najbardziej, ona jedzie sobie do Niemiec, jest szkoła balet, luz, w porządku, zaczynamy w nocy, pada deszcz, ktoś tam ucieka, ktoś tam biegnie, ktoś oczywiście zostaje, jak najbardziej, jakby powiedział, zmarł niedawno Siara, odłożył łyżkę chili, więc rzeczywiście tak to jest, ale te dekoracje są piękne, są cudowne. Trochę miałem wrażenie, że nie w tym kierunku ten film pójdzie, bo troszeczkę się nie spodziewałem specjalnie. Ja nigdy przed obejrzeniem filmu nie oglądam recenzji. Recenzję jak najbardziej filmu Suspiria obejrzę sobie w momencie, kiedy już tę recenzję nagram i zmontuję, bo jestem ciekaw, co mają do powiedzenia inni, a na pewno Rafał z Galerii Horroru chociażby ten film omówił, czy może Julian w swoim podcaście Koszmarne Horrory, więc jestem ciekaw, jak to rzeczywiście u nich wypadło, ale ten film technicznie, mimo że jest beznadziejnie zmontowany, co prawda no, niby było napisane, że tak, ta wersja jest to odrestaurowana wersja 4K, ponieważ tam dziś były problemy, ale ten film jest tak chaotycznie zmontowany,
ale to jest wszystko tylko i wyłącznie po to, ażeby nas wprowadzić w ten dziwny nastrój, wzbudzić w nas niepokój. Ja wiem, że już wiele razy o tym mówiłem, no ale powiem jeszcze pewnie 500 razy, tak samo jak 500 razy powiem, jak lubisz takie recenzje, udostępnij je na swoich mediach społecznościowych, niech się niesie, niech nasza rodzina kultowo-horrorowych horroromaniaków rośnie i rzeczywiście niech będzie dobrze. I tak, jak najbardziej. Te wszystkie rzeczy, ta fabuła, która tam gdzieś powiedzmy jest totalnie potraktowana po macoszemu, ta cudowna, dziwna muzyka, te piękne scenografie, cudowne kolory, to wszystko jest tylko i wyłącznie po to, ażeby nas straszyć. Więc wiadomo, że są różnego rodzaju. Możemy mieć Krugera, gdzie tam powiedzmy będzie szlachtował i będzie grubo, będzie się lała czerwona farbka, a możemy mieć tak jak u Jamesa Wana, że powiedzmy coś w tle jest i dopiero my to zauważymy później, a może być tak samo jak u Dario Argento, kolejne skojarzenie, Zagubiona autostrada Davida Lyncha. Też film tak naprawdę bez fabuły, bo kończy się w miejscu, gdzie się zaczyna i tak dalej, więc rzeczywiście widziałem w ogóle, kiedy oglądałem to i w pewnym momencie jeden z dżentelmenów, niech tak będzie, jedna z osób wychodzi przez taką szmatę ze ściany. Od razu mi się przypomniał Freddy Krueger w pierwszej części, kiedy tam powiedzmy ze ściany wisząc na Nancy Thompson się pojawia, więc no wiemy, zresztą sam Wes Craven powiedział, że wzorował się na wielu scenach, między innymi scena tam jest ukłon w stronę Louis Buñuela i tak dalej, więc rzeczywiście jak widać ten film i w ogóle twórca natknęli bardzo wielu reżyserów, scenarzystów, osoby, które działały nie tylko oczywiście że powiem, w gatunku strasznym, tak, thrillery, horrory, ale rzeczywiście w wielu przypadkach to było natchnienie. Film był kręcony, tutaj mam przez 4 miesiące i Jessica Harper była zaszokowana, jak bardzo źle wygląda włoski film. No po prostu była masakra. Jedna ze scen była, pewnego dnia przyszła na plan, poszła do charakteryzacji, zrobili jej makijaż, ułożyli jej fryzurę, ładnie ubrała się w ciuchy, które miała i czekała kolejnych 5 godzin. Bo okazało się, że coś tutaj kombinujący myślą, po czym w ciągu 15 minut nagrali jej scenę i dziękuję bardzo, to wszystko. Więc to też pokazuje, jak bardzo zdezorganizowane to wszystko było, no ale udało się. Film odniósł sukces, 20th Century Fox zakupiło prawa do tego filmu, ale ponieważ film dostał certyfikat niepozwalający wyświetlać, więc musiano usunąć bodajże 8 minut z produkcji, żeby dostał certyfikat R, czyli można było go wyświetlać tylko i wyłącznie dla widzów pełnoletnich, no ale mimo to był to 7. albo 6. najbardziej dochodowy film 20th Century Fox tego roku, więc rzeczywiście roku 77, więc rzeczywiście udało się i jak najbardziej, że się udało. Z tym dźwiękiem było zabawnie, bo nawet oglądając ten film widzisz, że ten dubbing no, nie jest super zrobiony. My nieraz mówimy, tak, Polacy robią świetny dubbing w animacjach, w filmach jest słabo, więc teraz obejrzyj sobie ten film Dario Argento albo jakikolwiek tak naprawdę po angielsku i przekonasz się, jak to jest z tym dubbingiem. Czy my, Polska jako kraj, że tak powiem, no twórcy filmowi, jesteśmy gdzieś tam w roku 1977, czy jednak to troszeczkę lepiej wygląda, ale ten film, no byłbym hipokrytą, jakbym powiedział, że nie mogę polecić. Oczywiście, że polecam, tym bardziej, że słyszysz, mówię o tym filmie od kilku minut i same superlatywy cały czas są, więc rzeczywiście to jest zaskakujące, bo jeszcze pewnie z 10-15 lat temu, gdybym ten film obejrzał, to bym powiedział, nie, on mi się nie podoba, wiesz, on jest słaby, fabuła jest bzdurna, a to jak jest pocięty, to tego się po prostu nie da gadać, ale są pewne rzeczy, które są w filmach pokazane celowo, a żebyśmy się skupili na czymś innym. I tak jak już wspomniałem wcześniej o braciach Marx, gdzie rzeczywiście fabuła jest tylko i wyłącznie pretekstem do tego, żeby pokazać ich gagi, żarty i tam po prostu różnego rodzaju wygłupy Groucho, Chico, Harpo, czy tam Zeppo we wcześniejszych filmach, tak tutaj fabuła, no my wiemy mniej więcej, że wyjdziemy z punktu A do punktu Z, wiemy co będzie tym punktem Z, a co się wydarzy po drodze, no tak naprawdę jest nieistotne. Ale jak to będzie wyglądało, jak my to będziemy odbierali, a przede wszystkim jak się będziemy czuli, napisz mi w ogóle w komentarzu, bo jestem ciekaw, czy tak samo jak ja miałaś wrażenie, że
ten film wzbudzał w tobie taki niepokój i zastanawiałeś się, co jest grane. Niby wszystko w porządku, niby no wiadomo, leje się czerwona farba, te sceny są bardzo graficzne, ale nie do tego stopnia, żebym tak się czuł, bo wiele już oczywiście straszaków widziałem, setki, jeżeli nie tysiące, przez te 30 kilka lat oglądania filmów, no ale czegoś takiego już dawno nie doświadczyłem i dziękuję wam za to. Mówię wam, zawsze mówię do ciebie, ale akurat tutaj wam, ponieważ to wy, widzowie kanału Marcinowe Recenzje, wybraliście ten film. To była wasza propozycja i potem wy w głosowaniu wybraliście. Jestem z tego bardzo zadowolony, ponieważ czasami tak się zdarza, że wrzucicie mi jakąś taką perełkę. Zawsze mówię o filmie Upgrade Lee Whannella, że pokazuje się, tak można, tak też można rzeczywiście. I teraz odkryłem dzięki wam twórcę, co się zowie, czyli Dario Argento. No i jestem z tego zadowolony, ponieważ inne filmy, dziwne, ciekawe, straszne, tak, wszystko w jednym. Więc nawet powiem więcej. Tutaj omawiam tylko i wyłącznie filmy, które są zaklasyfikowane jako straszaki, thrillery, horrory, ale po zakończeniu tego cyklu, czyli gdzieś tam powiedzmy we wrześniu 2024, chyba sięgnę po pozostałe filmy Dario Argento, które nie są straszakami, które tam powiedzmy gdzieś wpisują się w inne gatunki, obejrzę, bo rzeczywiście zdecydowanie ten twórca mi się bardzo podoba. A tutaj na tej liście jest dużo więcej ciekawych, kultowych horrorów, więc obejrzyj je.